Dzień dobry. Zanim zaczniemy ten materiał, chciałbym ogólnie teraz przekazać parę informacji. Więc pierwsza rzecz jest taka, że ogółem ostatnio otworzyłem się jako montażysta na zlecenia. Jeżeli ktoś, powiedzmy, potrzebuje gościa, który spoko montuje filmy, no to możecie do mnie napisać, my ustalimy cenę, bo ja nie będę pracował za darmo zjadę. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany płatnym montażystą, no to Discord i moje DM-y. Druga wiadomość jest taka, że ogółem na 690 subskrypcji planowałem specjal. Nie taki zwykły specjal. Miał być specjal, w którym miałbym involve you guys. Ogółem planuję coś dosyć innego, więc jeżeli chcecie ujrzeć to, co myślałem, żeby zrobić, to dajcie suba z dzwonem i łapeczkę w górę pod tym filmem. Jeżeli uda nam się uzbierać 690 subskrypcji, wam powiem wszystko, tak? Więc po tym wszystkim zapraszam was do materiału. Dobrze, więc moje cele na tą kampanię są takie. Numer 1, przetrwać polską jest 2 lata. I jeżeli pierwszy cel by się udał, to numer 2, pokonać Niemcy. Więc na początek postanowiłem ogarnąć politykę w tym kraju, pozbyć się mechaniki pod nazwą Ja mam to w Wiem, że tak się nie nazywa, ale cicho. Jak i również usunąć strajk chłopów, żeby ci śmierdzący menet, znaczy biedni obywatele wschodniej Polski nie byli aż tacy biedni. Zapamiętajcie te informacje na później. Podczas tego, jak Mussolini nieudolnie próbował wchodzić w Etiopię, to ja z moim nowo uzbieranym Army Experience'em zacząłem tworzyć wręcz wspaniały template dywizji rozpiętości 6. No i ogółem robiłem takie nudne jakby rzeczy, jak research, rozbudowa. Tutaj nie ma nic za bardzo do gadania. Oczywiście podczas gdy budowałem co nieco fabryk cywilnych, to również dalej cisnąłem te drzewko polityczne, żeby balansować pomiędzy prawicą i lewicą, żeby tamci byli apist. No i tak sobie te cele ogólnie robiłem, aż tu nagle... Upsi. Pamiętacie strajk chłopów, którego miałem się pozbyć? Mądry ja oczywiście, grając w Hoja, zapomniał zrobić cele, które miały zaspokoić potrzeby wschodnich obywateli. Przez co Ukraińcy, Białorusini, ogółem wschód nie był zbytnio szczęśliwy. Więc, żeby kupić sobie czas, to wysłałem tam wojsko moje, dywizje jakiekolwiek tam miałem, nie? Żeby stłamszać te strajki i robić cele związane ze wychillowaniem tych... Po nazbieraniu equipmentów w 1937 roku w końcu mogłem rekrutować moje pierwsze nowe, świeże dywizje. A w Europie patologia u Hiszpana i w sumie nic więcej, jeżeli chodzi o wojnę u nas. A ja dalej leciałem z koksem i ukończyłem agriańską reformę, przez co ludzie na wschodzie już przestali marudzić, a ja nie musiałem się przejmować buntami. Również trenowałem dywizję, researchkowałem, celikowałem, no i zacząłem kończyć budowę fabryk cywilnych. I powoli zacząłem się przerzucać po prostu na fabryki wojskowe. A podczas gdy się pięknie rozwijam, to sprawdźmy, co tam u Chińczyków. Jak zwykle, patologia. Po wyeliminowaniu socjalistów zacząłem kończyć konieczną batolę polityczną w Polsce i zbliżałem się z ukończeniem celu pod nazwą A New King in the Castle. Dlaczego poszłem w tą drogę? No ponieważ uznałem, że byłaby lepsza niż te, wiadomo, prawicowa, bo jakby prawicowa droga daje ci Army Experience do wojska rzeczy, nie ogółem. Poszłem w lewicę, ponieważ ona miała tam chyba bonusy również to nieco do wojska, ja też miał oczywiście tę drogę prawicą, spokojnie, ale jak widziałem ten jeden cel, co dało mi fajne bonusy do przemysłu, no to w mojej opinii uznałem, że das is good. Również zacząłem wkładać więcej fabryk wojskowych w broń, jako iż miałem jakby już antyery, trochę ich już miałem, a broni już mniej. No i w końcu ukończyłem wszystkie tam ważne fokusy w drzewku politycznym. I poszłem w Strong Government. Zapomniałem też w ogóle powiedzieć, że Dan pocznie demagowo do cywilek, co nie? No to dałem kolejnego gostka, ale tym razem od wojskowych. Jak również gościa, który daje mi więcej stabilki, jako iż troszkę jej potrzebowałem. W międzyczasie, gdy już ukończyłem te cele polityczne, przerzucałem się na cele gospodarcze, a w Europie wojnę domową w Hiszpanii wygrał... Franuś wygrał. Bardzo szokujące. A niespełniony malarz z Austrii zanektował, no nie zgadniecie co? Austrię. Zacząłem również w tym momencie produkcję pociągów i ciężarówek, no i również oczywiście rozwijałem doktrynę, w którą szedłem. Pod koniec 1938 roku zacząłem robić fokusy związane z przygotowywaniem Polski do wojny. Bunkry i bonusy, takie ogółem rzeczy, nie? Również zyskałem nowego research slota i również zacząłem sam budowę bunkrów. Zapamiętajcie to sobie by the way, jak powiedział o budowie bunkrów. No więc już od tego momentu, no nie ma za bardzo chyba do komentowania. Poza tym, że przed wojną zdążyłem zrobić cel na nacjonalistyczna edukacja, dająca mi małe bonusy do obronnej walki, więc robimy szybki timelapse do sierpnia. No i druga wojna światowa się rozpoczyna.
Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton ombre, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Et la nuit, je pleure des larmes qui coulent le long de mes joues. Je ne pense à toi que quand le jour sombre, que s'abat sur I już widzę, jakie błędy popełniłem w tej próbie. Na pewno, że gdy budowałem te bunkry, to dałem na poziom 6, ponieważ nie wiem czemu, ale myślałem, że mój przemysł jest przecież taki dobry, żebym zdążył. Ale oczywiście również niestety zrobiłem też duży błąd, czyli nie budowałem antyerów. Dzięki czemu niemieckie Luftwaffe mogą mnie łatwiej zniszczyć w moich okopanych pozycjach. Miałem jakby antyery w moich dywizjach, ale fajnie by było też mieć antyery zbudowane. Więc ogółem na tej pierwszej próbie przetrwałem do 12 stycznia 1941 roku. Mogło być lepiej, pomyślałem. Więc cofnąłem się do save'a z 37 i zacząłem od nowa. Spróbowałem nowego ułożenia mojego kółeczka obronnego, które wygląda w taki sposób, ale oczywiście zanim zacząłem rozbudowę bunkru, to budowałem na początku antyery 2, nie? Więc no ogółem tutaj w tej drugiej próbie poza niezrobieniem jednego celu, czyli National Education, to nic za bardzo tutaj, powiem wam szczerze, się nie zmienia i zobaczymy, ile czasu więcej będziemy mieli z tej obrony. Oh shit, here we go again. Mogłem już tutaj zakończyć. Mogłem już tutaj na tym zakończyć. Przecież przetrwałem prawie 3 miesiące dłużej, co nie? Ależ uznałem, że mogło być lepiej, więc myślałem i się domyśliłem. Bo skoro pod koniec moje wojsko wycofało się do linii obronnej między Łodzią, Warszawą i tym dziwnym Tyndzlem, to czemu by nie tak nie spróbować się trzymać w tej linii od początku aż do końca? Genialne, co nie? No to zobaczymy, czy takie genialne to będzie. Dobrze, więc tutaj już to było ostatnie moje podejście ogółem. I przetrwałem do 16 maja 1941 roku. Więc no, tu już jeżeli chodzi o rozgrywkę, to my kończymy. Więc jeżeli ktoś chce ten rekord pobić, no to serdecznie zachęcam do tego. Bo czuję, że da się to zrobić. Może wybrałem złą doktrynę albo złą taktykę, więc jeżeli tak uważacie, że ogółem powinienem coś poprawić, nie? Albo lepiej coś rozegrać, to napiszcie mi w komentarzach. Ja z chęcią przeczytam tą krytykę i z chęcią przyjmę krytycyzm, tak? Ekspertów Hoja. Ogólnie widzowie, powiem wam tyle. To jest pierwszy film, gdzie napisałem skrypt, ponieważ prawie wszystkie moje filmy były kompletnie bez skryptu i w ogóle ogółem gadałem, wiadomo, na spontanie to co wiedziałem, to co chciałem powiedzieć, to mówiłem, nie? Ale akurat na ten film wręcz to było wymagane, żeby napisać skrypt. Więc. A jeżeli chcecie powiedzmy drugą część z kampanii polską na tych dywizjach rozpiętości 6, gdzie będę próbował pobić znowu mój rekord, albo może nawet wygrać z Niemcami, o 100 łapek i ogółem zainteresowanie pod komentarzami, a wtedy przekonam się może na tą część drugą z tego. I tym razem to się nie skończy jak
z jednym innym pewnym filmem, z którym byłem męczony na moim Discordzie, w komentarzach. No, a jeżeli chcecie akurat taki odcinek ze Związku Radzieckiego, no to 250 albo 300 łapek w górę i zainteresowanie pod komentarzami i może też bym to nagrał. No, więc dziękuję wam za oglądanie tego materiału i do następnego razu, I guess. Widzimy się w moich następnych dziełach sztuki albo filmach. Już nie wiem w sumie jak to nazwać. No. Bye. Jestem tym, który